Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o mecie inskrypcji Delty. Nie będę ukrywał, jest to drugi odcinek związany z tymi inskrypcjami, metą. Już raz pokazywałem Klina, tam wszystko wyjaśniałem, jak mniej więcej tutaj wszystko wygląda w tym pojawianiu się jakby tych met inskrypcji. Kolejno będzie pincer, więc nie musicie być i kleszcze, nie będziecie zaskoczeni, a może zrobimy też i potwierdzę, jest taka opcja. Stworzyłem taką metę z tego względu, że już kiedyś ktoś mnie o nią pytaliście się też, czy jest taka możliwość w ogóle coś takiego stworzenia, żebyśmy mogli, jakby tak powiedzieć, to poruszyć i żeby ludzie też wiedzieli mniej więcej, jak te inskrypcje sobie tam wkładać, jak na przykład działać ogólnie na tych inskrypcjach, dopóki nie zdobędziemy tych najlepszych, więc stwierdziłem, że okej, zrobimy to, fajnie, że takie propozycje wyszły. Na starcie pokażę wam też tutaj, tak jak pokazywałem w poprzednich wersjach, tak jak pokażę tutaj, macie wersję angielską, macie wersję polską, jak to mniej więcej wygląda. Ogólnie meta jest zrobiona w wersji angielskiej, ale nie powinno dla was być problemu zmienić sobie po prostu z polski na angielskie w grze i będziecie zaraz wiedzieć, która inskrypcja jest według mnie najlepsza w 4 ornamentach, bo tam oczywiście mam to rozbite na 4 ornamenty, więc mam nadzieję, że takie jakby pokazanie tego mniej więcej, żebyście wiedzieli, jak wygląda kwestia angielska, znaczy angielska po angielsku i po polsku. Fajnie, że coś takiego też macie. No i przejdźmy sobie od razu może do już tej opcji, gdzie mamy ją w rankingu po prostu. Tak wygląda ranking, wiadomo, epicka i legendarna tutaj w S+. Tu mamy już wersje, te takie troszkę słabsze inskrypcje, jest normalne, ale też są w tierze S. Niektóre oczywiście inskrypcje z serii tutaj A możemy przesunąć do serii S, bo to były takie inskrypcje, gdzie balansowały między tą z tierem A a S, no bo to są też, wiadomo, to są takie, wiecie, statystyczne, tak, atak, obrona lub też PZ. My to tutaj akurat wrzuciliśmy do A. Na pincerze tylko to chyba poprawiliśmy, jak dobrze pamiętam. No i tu macie te takie słabsze, których w ogóle się nie opłaca inwestować, no bo wiadomo, że dużo one nam tam nie dają. Chociaż czasem tak, mamy na przykład łuczników, no też tam piechotę, no to starają się gdzieś tam ten szybkość marszu gdzieś tam też w tych inskrypcjach mieć. Jeżeli nie mamy, wiadomo, tych metowych, tych najlepszych. Ale tak mówię, mniej więcej tak wygląda kwestia tutaj przy ksiądze, że tak powiem, przy delcie, jak to najlepiej zrobić. I przejdźmy sobie dalej. Teraz będziemy mieli tutaj chyba to jest emblem, jak dobrze pamiętam. Wersję angielską i wersję polską, oczywiście grom. Delta jest bardzo specyficzna. Tutaj najważniejsza jest jedna inskrypcja, o której wam zaraz powiem, ponieważ no, jest ona taka najmocniejsza z tych legendarnych inskrypcji na delcie i wam po prostu daje dużo więcej damage'u i uważam, że ona naprawdę jest konkretna. Jeżeli ją zdobędziecie, to spokojnie możecie już grać Arthur Philip lub też Arthur William, więc nie musicie się tym przejmować. Tak wygląda to rozstawienie, jeżeli chodzi o moje rozstawienie tieru. I też w sumie tylko mnie, bo tutaj Emota też pomagał, tak jak w pierwszym odcinku, tak i w drugim. Mamy Rapirus, Watchmana, Guardiansy, Smite, Deflector, więc jak zmienicie sobie to na polski, to będziecie wiedzieć zaraz o co tutaj chodziło. Więc na pewno tutaj jakoś to jest, jesteśmy w stanie sobie to poskładać w całość, więc z tym nie będzie żadnego problemu. Też tak samo niektóre tutaj z tieru A spokojnie mogą być do tieru S. Więc też możecie sobie przeanalizować. Pamiętajcie, że te inskrypcje są też przeznaczone pod danych też dowódców, bo też te inskrypcje, tak jak przy klinie, przy delcie może mniej, bo to wiadomo, musi być combo, ale te inskrypcje też wiadomo działają inaczej, na przykład na niektórych innych formacjach, tak, więc warto to też przeanalizować, w jaki tam marsz tam mniej więcej idziemy, tak. Jak widzicie tutaj akurat w tym B mieliśmy mniej.
I przechodzimy dalej. Tu już skrzyneczkę to mieliśmy, teraz przechodzimy do instrumentu. Instrumentu, gdzie jest efekt motyla, czy butterfly. Siła sprawcza, chyba tak to się mniej więcej nazywa po polsku, to jest druga. Jeżeli mamy tą epicką też, możecie już sobie, mi się zdaje, lecieć Artur. Filip ostatnio właśnie na takiej, tam testowałem, na jednym skąd testowałem właśnie tą epicką wersję i uważam, że fajnie też to działało. Wiadomo, efekt motyla jest mocniejszy, ale czy Butterfly jest mocniejszy, ale wiadomo, że tutaj wszystko jest uzależnione właśnie od tych inskrypcji, żeby ten damage sadzić się z tego Artura, nie? On musi mieć to combo dobrze zrobione, naprawdę. Artur z Filipem i Artur William drugi jest naprawdę fajnym marszem. Ja na przykład sobie polecam, może jest za szybki czasem i trzeba się tam uzbroić w cierpliwość, że nagle nam ucieka i tak dalej. Ale uważam, że warto. Tym bardziej, że no już może za 2,5 miesiąca będzie nowa kawaleria pod Open, jak i też pod garnizon. Tutaj macie cały tier. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj niektóre z tieru A można było przerzucić spokojnie do S, bo one tak balansowały między S a A. Więc też możecie sobie tutaj to wszystko sprawdzić, co by wam tutaj najlepiej pasowało do tego. Mi się zdaje, że jest dużo takich rzeczy, które czasem nam lepiej przypasuje przy tworzeniu tych ornamentów. Chociaż tutaj wiecie, dużo jakichś tam mega różnic nie ma, ale warto sobie przeanalizować, no bo jednak ten buff i te trade nam potem dzięki dobrze ułożonym inskrypcjom po prostu oddają. No ale wiadomo, co jest najważniejsze tutaj, jeżeli chodzi o tą wersję ornamentu przy formacji Delta. Idziemy sobie tutaj dalej. Kolejną, czyli już ostatnią, będziemy mieli tutaj Stealth Skin Determinate. Stealth Skin chyba jest też do wyciągnięcia tam z Akademii, czyli tam gdzie macie też balans skinu, więc spokojnie też o tym możecie tam pomyśleć, żeby sobie stamtąd wyciągnąć tą inskrypcję. No wiecie, jedną mam z KV-ka, jedną mam weźcie tam do wyciągnięcia z tych wymiennych, legendarne te żetony, gdzie potem zdobywam, wiadomo, 8 run nam daje jedną legendarną inskrypcję, którą potrzebuję właśnie na fladze. Tak, tutaj jest. Jedną zdobywam, wiadomo, KV-ka, 2, no to tak wam pokazywałem przy linie, no to już zdobywałem przy tych wymianach, nie? Czy przy dropach legendarnych ornamentów, no. Delta jest bardzo specyficzna, więc jeżeli ktoś tam deltę chce zrobić, to naprawdę musi uzbroić się w cierpliwość i musi zdobyć to, żeby naprawdę potem ta delta oddała. Ja zrobiłem tak, poprzemieniałem dużo i delta mi naprawdę dobrze oddała. Zresztą tu wam pokażę też, jak to wygląda u mnie na delcie. To akurat mam resistance, tak jak możecie zobaczyć. Zobaczmy sobie, gdzie ten resistance. Resistance był, czekajcie. Tutaj był resistance. Jak widzicie, resistance mam tutaj scenę, ale tutaj nic tego nie przeskoczę z tego względu, że resistance niestety był jako dodatkowa inskrypcja przy Flory, więc musiałem tak to zostawić, nie mogę wybrzydzać. No Delta jest bardzo specyficzna. Artur z Filipem, czy też z Williamem, to jest wtedy naprawdę fajny marsz i moim zdaniem warto wtedy taki marsz popchać, jeżeli mamy przygotowane dobre inskrypcje, o których mówiłem wcześniej. Tak, tutaj też przyjrzymy sobie jeszcze od razu, mamy chwilkę jeszcze. Tutaj Delta. Ten Butterfly, tak widzicie, 3,5% boost, no combo attack damage deal, combo attack launched by tropes 20% like triggered effect, triggeruje efekt dodatkowy z basic ataku, naprawdę dużo robi. Causative to jest jakby taka słabsza wersja tego Butterfly'a, no ale już wam daje jakiś tam boost, więc moim zdaniem tutaj warto o tym myśleć. No tutaj atak jest dość ważny przy Arturze, no bo wiadomo, tak widzieliście, tam potrafi to też fajnie sprostować, więc Delta jest bardzo specyficzna, jest niezła, w sumie chyba jedna z mocniejszych teraz formacji w grze, więc tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Deltę. Mam nadzieję, że fajnie wam tutaj wszystko wyjaśniłem, też opowiedziałem, jak to mniej więcej wszystko wygląda.
No i co? Pozostaje mi tylko się z wami pożegnać. Odcinek troszkę krótszy niż na klinie, no ale wiadomo, na klinie troszkę musiałem więcej wam się tam nagadać, opowiedzieć. A jak będziecie potrzebować jakiegoś tam wsparcia, żeby wam coś podpowiedział a propos też tych inskrypcji, no to wiadomo, jak możecie do mnie napisać, też napisać na grupie na Ziomkach Optimusa, jak ktoś tam jest z was i na pewno ktoś pomoże i doradzi, no bo wiem, że to nieraz tutaj ktoś pisze, ktoś tam pomaga, nawet jak mi nie ma i ludzie się dzielą swoimi informacjami, więc dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Mam nadzieję, że to jest kolejny z tych odcinków, które wam się też podobają, dają wam troszkę informacje, bo jak wiecie, ostatni raz jak robiłem o inskrypcjach, no to mieliście to wszystko rozpisane w Excelu, to miałem przygotowane też od innego królestwa, nie miałem jakby takiego wglądu tak jak mojego lub też moty po prostu było przygotowane i tak wam pokazałem, jak to mniej więcej wyglądało od zarządcy z Królestwa 1, 5 czy 4, chociaż tam nie powiem, też nie było to źle zrobione. Teraz po prostu bołu praktycznie się nie robi, więc nie robimy kolejnego filmu na temat inskrypcji z bołu. Ale może zrobimy 4. odcinek, bo jak wiecie, 3. będzie o Piserze, 4. odcinek na temat formacji Siege. Dzięki jeszcze raz, do zobaczyska. Hej!